Dzień dobry. Cześć. Witamy w naszym kolejnym filmie. Żeby nie było nudy, że tak ciągle okna i okna, to dzisiaj wstawimy okno. Ale takiego jeszcze nie było. Będzie to okno na bocznej ścianie. Okno, jak większość naszych rzeczy, kupiliśmy na eBayu. W promocyjnej cenie. No, może się zastanawiacie, dlaczego wszystko na eBayu. A kupujemy na eBayu, dlatego że tam jest po prostu taniej. Okno wyszło nam 230 euro. I to jest cena za okno razem z... Z roletą i moskitierą. Tak. Tak? No. Wymiar 70 na 40 cm. To wygląda trochę jak podróba do Metika S7. Opowiem wam szczerze, że ja w tej cenie w Polsce widziałem tylko na OLX-ie okno z ukruszonym rantem. I niewiele brakowało, abyśmy kupili to okno. Co prawda pan nie chciał tam 5 dych zjechać. Jakby zjechał 5 dych, to byśmy kupili tamte okno. Ale tak to udało się znaleźć na eBayu. To jest marka Wamowo. Wydaje mi się, że to tak samo jak te wszystkie Chińczyki. Okno jak okno, zobaczymy w użytkowaniu, jak się sprawdzi. Na pewno jakaś jest to alternatywa dla tych drogich firmowych okien. A jak się spisze, jaki będzie wyglądał etap montażu tego okna, to zobaczycie w tym filmie. Zapraszamy. Zapraszamy. Wychodzi na to, że czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy musieli trochę odkształcić blachę samochodu. O tak jak możecie zobaczyć. Okno idealnie nie dojdzie, także przez uszczelki najprawdopodobniej leciałaby woda. No chyba, że dociśniemy. Jak to mówią, przyjdzie kit, będzie git. Widziałem sporo filmików, na których ten element jest wycinany flexem. To jest zgrzewane, także powinno wystarczyć przewiercenie zgrzewów. No i wtedy to już puści. Ja się będę starał jak najmniej uszkodzić ten element, bo chciałbym go odzyskać. Być może gdzieś go wstawię koło okna, bo jeżeli my tutaj wrzucimy okno, tu myśleliśmy o tym, żeby usunąć wsporniki, żeby sobie poszerzyć łóżko. Jeszcze nad wami jest okno wstawione i też jest część wspornika wyrzucona. To zaczynam się zastanawiać, czy nie będzie problemu ze stabilnością tego samochodu. No niby w wersji przeszklonej jest tutaj miejsce na szybę, także szyba może być tutaj wstawiona, nie powinno się nic dziać. No ale wywalenie takiej ilości wsporników, no to już człowiek ma pewne myśli, czy to na pewno będzie dobrze, czy nie uszkodzimy blachy w ten sposób. Chyba że ktoś z was coś takiego zrobił. I jeździ. I działa, i ma całe blachy niepofalowane. No to fajnie by było, jakbyśmy dostali taką informację. Na pewno byłoby to dla nas cenne doświadczenie. No nic, to w każdym razie ten wspornik tak czy tak muszę usunąć, bo tutaj musi wejść okno. Także spróbujemy go przewiercić na zgrzewach i zobaczymy, czy odejdzie w dosyć prosty sposób, czy będzie jakaś większa kombinacja z tym.
Także jak widzicie, można to zrobić przy pomocy wiertarki, zjechanego dłuta i naprawdę małego młotka. Nie ma potrzeby, żeby używać tutaj flexa. A co dla nas najważniejsze, mamy element, który najprawdopodobniej wstawimy po prostu z boku, żeby sobie usztywnić konstrukcję z lewej strony okna. Pokażę, jak to wygląda tutaj. Usuniemy resztki starego kleju. Łukasz usunie. To nagram. Ja się zastanawiałem, godzina nam zejdzie nas, to jest tak naprawdę tyle co w filmie. Chwila, moment i jest gotowe. Na pewno więcej zabawy będzie z mierzeniem okna, które właśnie zaraz będziemy robić. No i jak zwykle zaczęły się schody. Siedzimy, rozkminiamy, to co z tego, że był projekt zrobiony. Jak my przewidzieliśmy budowy paki. Niestety oparcia naszych kanapach wchodzą nam na okno. Z jednej strony. No i chyba niewiele da się zrobić. Trzeba będzie coś pokombinować z oparciami, bo okno chcemy na tej ścianie. I kanapę też chcemy. Ale Łukasz stwierdził, że nie potrzebuje oparć, także będzie miał kanapę bez oparcia. Zrobimy oparcie Transformersa. W momencie, kiedy będziemy chcieli pracować, to będzie musiało być duże oparcie, a w momencie, kiedy będziemy sobie po prostu podróżować albo siedzieć i jeść śniadanko, to będzie niskie oparcie. No dobrze, zobaczymy, jak to wyjdzie. No ewentualnie możemy jeszcze zrezygnować z okna. Nie możemy zrezygnować z okna. Nie możemy zrezygnować z okna. Okno zostaje. Ale pojawi się jeszcze kolejny problem. Jaki? Że tutaj jest góra, tu jest dół materaca, a jak 20 cm to tu jest góra. Jak to jakoś jest. Nie weźmiemy materaca z domu naszego ulubionego chyba. Skończy się na materacu 10 z Ikei. Ale to nie będzie taki wygodny, nie? No ale niestety, jak ktoś się decyduje na van life, to musi wyjść ze swojej strefy komfortu. No i chyba materac to będzie tym pierwszym naszym wyrzeczeniem. Podczas tworzenia ramki okazało się, że mamy zbyt cienkie kantówki, żeby je pogrubić i nie marnować czasu. W sumie dzisiaj tak byśmy nie mogli pojechać do sklepu, to sobie potniemy paski ze sklejki i dokleimy je do kantówek. Tak teraz zaciskam, wychodzi na to, że jednak takie oldschoolowe ściski stolarskie są lepsze niż te nowoczesne. Przynajmniej tym jestem w stanie tak ścisnąć, że klej wychodzi. Chwilę czasu damy, niech te listewki złapią, one żadnego obciążenia tak się tak nie będą przenosiły, tylko po prostu pogrubiamy to, a i będziemy mogli kontynuować montaż. Ostatnio pracując przy samochodzie nadbocznym, o tym zaczęliśmy robić tą ramkę. No i po tym, jak ją zrobiliśmy drugi raz i za drugim razem okazało się, że ma złe wymiary, to stwierdziliśmy, że jednak lepiej odpuścić, żeby nie spierdzielić wycięcia w blachach. No i
zabawa się tak skończyła. Na szczęście da się to uratować, ale dodatkowa robota jest. Co ważne, czasami chyba lepiej odpuścić, nim się coś popsuje i też tak za wszelką cenę nie ma co dążyć do celu, tylko czasami wystarczy po prostu odpuścić, przyjść kolejnego dnia ze świeżym umysłem. I niby 4. okno i człowiek już doświadczony, a stres jeszcze większy niż przy 3 poprzednich. No właśnie, nadchodzi moment, przy którym już nie ma odwrotu. Mierzyliśmy z 5 razy, ale ramkę robiliśmy z 3 razy, także miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No i tak jak Ela powiedziała, wydawałoby się, że teraz to będzie... Bułka z masłem. Może być bułka z masłem, a wcale tak nie jest. I cały czas są nerwy, czy aby na pewno wszystko dobrze. Może jeszcze raz sprawdzić. Ale wszystko dobrze, nie? Wiesz, sprawdzałaś też. Nie chcę brać na siebie takiej odpowiedzialności. Po 3-krotnym robieniu ramki ja bym chyba tego okna nie cięła. Nie no, okej jest chyba wszystko, nie? Nie wiem, wlezie do szafy albo wlezie do łóżka. Dobra, tniemy, nie? Tnij. Mieścimy się spokojnie, prawda? Tak. Wychodzi do ale nawet ładnie wygląda, nie? Będzie pięknie. A co tutaj zrobiłeś? Kleję sobie taśmę, żeby mi blacha za specjalnie nie latała. Takie po prostu, żeby trzymać, żebyś nie musiała łapek tu przekładać. A ja żebym miał szansę na to, że to nie zacznie zaraz całe latać. Osiągnęliśmy połowiczny sukces, mamy dziurę. Teraz kolejnym ważnym etapem będzie to, żeby okno pasowało do tej dziury. Będzie. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Wygląda, że okej. Tutaj musieliśmy zmienić technologię zabezpieczania krawędzi, bo po psiknięciu sprayem po prostu wszystko by poleciało na zewnętrzną część. Tak, i biały wóz nie byłby biały, tylko z szarą poświatą. I zostawiamy okienko na noc, żeby sobie spokojnie wyschło. Okienko, ramę. Ja z takim ogłoszeniem, małym sprostowaniem do ostatniego filmu na temat montażu dużego okna. Czasami trzeba dokładnie przejrzeć to, co jest w kartonie, bo okazało się, że dostaliśmy zaczepy w zestawie. Także godzinkę byśmy zaoszczędzili na robieniu tych zaczepów. Ale dla wszystkich, którzy mieliby kupić te zaczepy, to tak jak mówiłem, moim zdaniem warto to robić ze śmieci. Nie szło znaleźć w takim dużym kartonie.
ten klej zostanie teraz na tym. Ciekawe jak to domyjemy. To chyba nie był dobry pomysł. Mamy kolejny dzień. Miejmy nadzieję, że mamut zdąży już złapać. Nie przyklejajcie tego na taśmę. Wszędzie został klej. I taśma. No ciekawe, że taśma taka gówniana, że z kartonu każdego się odkleja. Tak złapało, że nic nie drgnie, nawet się blacha nie odgięła. Zaraz zobaczymy, jak się przyłoży okno, czy profil będzie się zgadzał, bo tutaj blacha jednak swój profil mamy, ją trochę doginaliśmy, żeby było płasko, ale niekoniecznie musi to pasować do okna. Ale tutaj widać, że wszystko trzyma ok. Też mam wrażenie, że tu, gdzie tak grubo kleju dałem, to Jeszcze mokre? jeszcze, może nie tyle mokre, ale taki nie do końca złapał. On też potrzebuje czasu, żeby związać porządnie. A jak taka warstwa gruba, to... Wystarczy, żeby można było okno zakładać. To okienko ma tutaj uszczelkę, ale tak czy tak będziemy montować je, dokładając do tyłu. Teraz pytanie, jak to... Super to wyszło. No tak nie do końca super. Ale wcześniej więcej odstawało. No ale tutaj można zobaczyć. Widzisz to na zbliżeniu? Widzisz? Widzę. Tu z dołu trzeba będzie więcej butylu dołożyć i butyl będziemy też kłaść na uszczelkę, żeby zniwelować te nierówności, które powstały. Ale wcześniej, jak ty przykładałeś te okno, to od góry one przecież bardzo odstawało. Tak, no trochę naciągnęliśmy je na tym, trochę je naciągnęliśmy tą ramką, wklejeniem tej ramki. Ogólnie to jest spoko, bo wcześniej było z pół centymetra różnica, a teraz tak naprawdę jest 2-3 mm. Z oknem dostaliśmy jakiś specyfik ichniejszy do wklejania, ale będziemy butylować to naszym butylem, Sikaflexem 710, który mamy, dlatego że mamy czarną uszczeleczkę, czarną ramkę okna, a to co dostaliśmy jest szare. Tak? No, a to jest czarne, czarne na czarnym będzie lepiej wyglądało. Tylko ktoś będzie miał super zabawę z formowaniem Sikaflexu tutaj wokół na uszczelkach. O nie. Nie. Ja tego nie lubię, to jest jak silikon. Nie będę tego robić. Złapam z tej strony. Tak. Nie wszystko idzie tak, jakby się chciało. Okazało się, że ramka, którą pogrubiałem ją za mocno. Także trzeba było zarzeźbić i zrobić ją węższą.
okno wstawione, ale jakbyście się zastanawiali, co może pójść nie tak po wstawieniu 3 podobnych okien, po zrobieniu 3 ramek, wycięciu 3 otworów. Otóż wszystko. Od samego początku. Najpierw okazało się, że listwy, które mamy, są za cienkie. Więc żeby nie jechać do sklepu, nie kombinować, Łukasz dokleił sklejkę. Zrobiliśmy ramkę, która okazała się za mała. Więc zrobiliśmy drugą ramkę. Mierzyliśmy ją razem. Okazało się, że jest taka sama jak pierwsza. Więc stwierdziliśmy, że jesteśmy już zmęczeni i pojedziemy do domu, wrócimy następnego dnia. Łukasz tej ramki już nie niszczył, tylko ją podocinał, porzeźbił i wkleiliśmy ją w otwór. Tak? Dzisiaj okazało się, że to, co Łukasz poszerzał, pogrubiał, jest za grube i trzeba to zwęzić. Że ramka jest za gruba, okazało się już po przyłożeniu okna nasmarowanego butylem. Także musieliśmy je odkleić. A jak będziecie mieli styczność z butylem, to zobaczycie, o co chodzi. Syfu co nie miara. On się po prostu ciągnie. No, ale się udało doczyścić. Z Black butyl dobrze schodził benzyną ekstrakcyjną, także to tyle dobrego z dzisiejszego dnia. Idziemy się dzisiaj po prostu napić wina po tym wszystkim, żeby to okno nie wypadło. Ani nie pękło. Ani nie pękło. Już dzisiaj nic nie robimy, także zapraszamy do kolejnych filmów i do naszych kolejnych zmagań z budową naszego domu na kółkach. Co nas zgubiło i dlaczego musieliśmy to odrywać? To dokładność. Zrobiłem za ciasny otwór i nie byliśmy w stanie uregulować dobrze okna. Jak ramkę z tyłu, z drugiej strony, tą dociskową, dołożyłem do okna, to się okazało, że zabrakło tam, nie wiem, 3-4 mm, może troszkę więcej. Nie przyłożyłem też tej ramki w zacisku, zrobiłem to tylko na sucho. Jak ramkę wczoraj wklejałem w blachę, to się okazało, że szczelina się troszkę powiększyła, no i zabrakło kolejnych tam 4 mm. Także wydaje mi się, że też nie ma co tak wszystkiego robić na igłę, bo to jest zgubne. Wszystkie czy te okna dachowe, które wklejaliśmy, czy to okno boczne, one wszystkie naprawdę mają taki zapas po centymetrze minimum. Także nie trzeba tego robić tak super precyzyjnie, bo no jak po nas widać, może się to zemścić i się zemściło. No co, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, byłbym zapomniał, ze względu na to, że algorytmy YouTube'a są nieubłagane, a my byśmy chcieli dotrzeć do jak największej ilości oglądających nas osób, to prosimy o subskrypcję kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!